Core Design, deweloper, który zasłynął stworzeniem jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek gier wideo. Mowa oczywiście o Larze Croft. Jednak sama firma działała od 1988 roku, założona przez byłych pracowników Gremlin Graphics. Przez lata, zanim pojawił się Tomb Raider, radzili sobie całkiem nieźle i wydali mnóstwo rozpoznawalnych i znanych tytułów. Heimdall, Wolf's Child, Baba and Styx to tylko niewielki wycinek z bogatego portfolio firmy. W 1996 roku pojawia się Tomb Raider, który wyniósł firmę na wyżyny, ale przygody Panny Croft nie były pierwszą próbą zmierzenia się z legendą Indiana Jonesa. Pomysł pojawił się wiele lat wcześniej, a dokładnie w 1989 roku. Właśnie wtedy pojawia się słynny Rick Dangerous, który w okresie panowania komputerów 8 i 16-bitowych zrobił niemałą karierę. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania gry Rick Dangerous. Wszystko zaczyna się od dwóch gości, Simon Phipps i Terry Lloyd. Temu pierwszemu w przyszłości będziemy zawdzięczać Shadowmana, jak i wiele gier z serii Harry Potter. Terry Lloyd miał mniej spektakularnych sukcesów, ale w jego portfolio znajdziemy chociażby pracę nad FIFA Road to World Cup 98. Jednak w 1989 roku byli świeżakami w branży. Obaj głowili się nad grą, nad którą będą pracować. Temat Indiana Jonesa został wybrany po odrzuceniu innych pozostałych, gdyż jak się okazało wciąż gry dość słabo eksplorowały ten temat, a jeszcze mniej gier robiło to dobrze. Głównie chodziło o oddanie klimatu pierwszych minut poszukiwaczy zaginionej arki, gdzie bohater unikał zatrutych strzałek, używał bicza, uciekał przed toczącym się głazem. Te elementy stały się ikoniczne dla filmu, ale mogły stanowić dobrą podstawę do stworzenia gry. Nie jest tajemnicą, że film był przez Simona i Terry'ego oglądany raz po razie, gdy próbowali znaleźć sposób, aby przenieść to, co widzieli na ekranie, na grę wideo. Na kartce obaj spisali pierwsze założenia gry, wymyślając też głównego bohatera, Ricka Dangerousa. Gra miała być platformerem, w której pomiędzy poziomami mieliśmy oglądać animowane wstawki, które łączyły poziomy w spójną całość. Już na samym początku planowano poziomy w azteckiej świątyni, Egipcie i niemieckim zamku. Ciekawe, że w zasadzie pierwsze założenia co do gry znalazły się w finalnym produkcie. Dzisiaj to nie do pomyślenia. Rick miał mieć sporo umiejętności, ale był jeden problem. Joystick posiadał tylko możliwość wychylenia w 8 kierunkach plus jeden przycisk Fire. Zdecydowano się przypisać umiejętności bohatera poprzez naciśnięcie Fire i wychylenie joysticka w odpowiednią stronę. Pomysł był dobry i doskonale się sprawdzał. Ważnym elementem były skoki, które były inspirowane grą Mario Bros. Z racji dość sporej ilości pułapek, które czekały na Ricka, gracz musiał mieć możliwość sterowania bohaterem podczas skoku, aby móc odpowiednio zareagować. Trzeba było jeszcze zaprojektować wygląd bohatera. Charakterystyczny spłaszczony wizerunek Ricka został zainspirowany grą Joe Blade, gdzie bohater, również komandos, rusza do zamku, aby szukać uwięzionych dyplomatów. Po zamku poruszają się nieprzyjaciele dziwnie przypominający Niemców. Drugą inspiracją były fantastyczne prace argentyńskiego rysownika Guillermo Mordillo. Rick Dangerous dostał też charakterystyczny kapelusz i wdzianko, które upodabniało go do Indiana Jonesa. Do tego wiecznie uśmiechnięta gęba. Bohater miał dość rozbudowane możliwości działania, choć mniejsze niż początkowo zakładano. Rick mógł się czołgać, strzelać z pistoletu, uderzać kijem, który zatrzymywał na chwilę przeciwników, ale i podkładać dynamit. Mając gotową postać, przystąpiono do budowania poziomów. Wykorzystano do tego autorski edytor, jednak budowanie poziomów kiedyś różniło się od tego, jak tworzy się gry teraz. Zaprojektowano kilka bloków, obiekty, które rozmieszczono budując cały poziom niczym z klocków. Jak wspominają twórcy, praca nad budową poziomów była łatwa i przyjemna. Jednakże w tamtych czasach nie było rozbudowanego działu beta testerów, jeśli w ogóle były. Grę przechodził sam twórca, jeśli dało się ją ukończyć, gra przechodziła pierwszy i ostatni test i tak była wydawana na rynek. Zapewne dzisiaj wielu graczy dziwi się, jak koszmarnie trudne kiedyś były tytuły. I tutaj kryje się właśnie odpowiedź. Deweloper, który spędzał z grą kilka miesięcy,
miał ją opanowaną do perfekcji. Skończenie gry, pewnie i na jednym życiu, zajmowało niewielką ilość czasu, więc również i tutaj Terry i Simon założyli, że gra jest do ukończenia dla przeciętnego gracza, skoro oni potrafią ją ukończyć. I tutaj popełnili niestety błąd. Rick Dangerous jest uważany za jedną z najtrudniejszych gier tamtych czasów. Powodów było sporo. Określona ilość żyć, aby przejść 4 poziomy naszpikowane pułapkami, to droga przez mękę. Trzeba było wkuć całe poziomy na pamięć, aby uniknąć perfidnych pułapek, do których jeszcze wrócę, ale i mierzyć skoki na piksele. Grę przechodziło się metodą prób i błędów, za każdym razem posuwając się o 1-2 ekrany dalej. Jeśli straciłeś wszystkie życia, nie było przebacz, grę rozpoczynałeś od samego początku. Stąd nie ma znaczenia fakt, że perfekcyjny run Ricka może zamknąć się w 15 minutach. Problem polega na tym, że będzie to opłacone wieloma godzinami prób i błędów. Ale cóż, tak to kiedyś było. Wspomniane cutscenki oczywiście pojawiły się w grze, ale to nie jest to, o czym myślimy dzisiaj w kategorii cutscenki. Filmik na malutkim ekraniku trwał dosłownie może ze 2-3 sekundy. Tak, filmiki w grach przeszły długą drogę od 2-3 sekund do epickich 71 minut w Metal Gear Solid 4. Co ciekawe, te mikrofilmy zostały usunięte z wersji na Amstrad i Spectrum, gdzie pozostawiono jedynie suchy tekst. A no właśnie, gra pojawiła się na komputerach 8-bitowych Spectrum, Commodore 64 i Amstrad, ale i na komputery 16-bitowe Atari ST i Amiga oraz oczywiście na pecety. I tutaj ciekawostka, z powodu braku czasu wielkość ekranu i sprite'y były dokładnie takie same dla każdej z wersji gry, dokładnie 24×21 pikseli. Cały ekran liczył sobie 256 pikseli w poziomie. Był to niestety pewien problem, bo o ile Commodore jakoś sobie z tym radził, tak Spectrum i Amstrad miały spore spadki płynności, gdy na ekranie było zbyt wiele ruchomych elementów. Co prawda trochę na obu platformach podcięto grafikę, zmniejszając liczbę animowanych sprite'ów, ale nie na wiele to się zdawało. Względem różnych platform również zmniejszono lub zwiększono ilość kolorów w zależności od tego, jaką paletą dysponował dany system. Ciekawe, że wersja PC-towa została przygotowana tylko na karty CGA, która obsługiwała tylko 4 kolory, i na kartę EGA, która kolorów miała 16. Oczywiście najlepiej gra wypadała na Amigę. Twórcy dorzucili jeszcze tutaj jeden styl graficzny w czerni i bieli, który można było uruchomić zaraz przed grą. Jeśli chodzi o poziomy, twórcy chcieli, aby całość była płynnie scrollowana. Niestety, o ile na komputerach 16-bitowych to się udawało, tak na 8-bitowych nie bardzo. Zdecydowano się podzielić lokacje na mniejsze poziomy. W sumie powstało 85 ekranów na komputerach 8-bitowych i dodatkowe 50 na komputery 16-bitowe. Tak, w wersji na Amigę każdy poziom gry był dłuższy. Jeśli chodzi o udźwiękowienie gry, na uwagę zasługuje charakterystyczny krzyk Ricka podczas śmierci. Warto dodać, że mamy tutaj ciekawy efekt, jakby Rick leciał w stronę ekranu. Niemniej, krzyk należy do samego Terry'ego Lloyda, który wcześniej nagrał swoje wrzaski na magnetofon, a następnie wybrano najśmieszniejszy z nich i wstawiono do gry. Gra powstała w 4 miesiące, co dzisiaj może szokować, ale w tamtych czasach był to całkiem normalny termin przygotowania tytułu, choć na tle innych ten wydawał się być dość skomplikowanym. Na wspomnienie zasługuje pudełko do Ricka, które zupełnie nie odzwierciedla tego, co czekało gracza po uruchomieniu programu. W pudełku znalazł się też komiks narysowany przez jednego z rysowników magazynu AD2000, Iana Gibsona, którego możecie znać chociażby z serii Sędzia Dredd. Gra w końcu ukazała się w czerwcu 1989 roku i szybko stała się numerem 1 w Europie, jednak nie obyło się bez krytyki. Recenzenci narzekali na kosmiczny poziom trudności, a jak w 80 latach ktoś narzekał na poziom trudności w grze, no to musiało być grubo. Ale okej, prześledźmy kilka przykładów z poziomów Ricka, aby zobaczyć, jak autorzy perfidnie potrafili graczy zaskoczyć. Na wstępie dodam, że w pierwszej części gry mamy 74 pułapki czekające na nierozważnych graczy. Gra rozpoczyna się ucieczką przed kamieniem. W zasadzie nie ma tutaj zbyt wiele do wyjaśnienia, poza tym, że w ostatnim spadku możemy wylądować na głowie Azteka i zginąć. Także tutaj Rick musi wykonywać spadki perfekcyjnie, aby nie stracić
życia. Teraz chciałbym odnieść się tutaj do świetnego materiału Quaza o Elden Ring i o tym, jak gra potrafi miejscami zaskoczyć. Rick również korzystał z pomysłów zaskakiwania gracza, choć oczywiście w dużo bardziej prymitywny sposób. Na przykład przez większość czasu w grze unikamy kolców, których często nie widać, bo ekran nie przesuwa się tak, aby pokazać nam, co jest na dole. Metodą prób i błędów sami testujemy, jaką drogę wybrać. Twórcy niczym wytrawni sadyści dają nam zazwyczaj dwie możliwe ścieżki do pokonania, na przykład dwie drabiny obok siebie, ale tylko jedna jest prawidłowa, druga uruchamia pułapkę, od której nie ma ratunku. Mając na uwadze te kolce, dochodzimy do takiego momentu, który wydaje się być w zasadzie nie do przejścia. Dotknięcie kolca przed nami oznacza śmierć, więc instynktownie tego nie robimy, ale nie ma innej drogi. Nie można wrócić na górę. Okazuje się, że w tym wypadku kolec uruchamia klocek, który pozwoli nam dostać się wyżej. Platforma zamyka kolce po lewej stronie, dzięki czemu możemy znów dotknąć kolejnego kolca i zamknąć kolce po prawej stronie. Klocek w tym czasie przesunie się do miejsca, na które możemy zeskoczyć, aby przejść dalej. Brzmi fajnie, ale każdy kolejny kolec w grze już nas zabija. Albo zerknijmy na poziom w Egipcie. Na samym początku możemy iść drabiną po lewo, albo z prawej strony po klocku, który spada, by nas zmiażdżyć, co już wzbudza naszą czujność, ale po lewej stronie dodatkowo jest element do zebrania, egipski bożek, więc wybieramy drabinę i to jest błąd, bo tuż nad drabiną, czego nie możemy zauważyć, jest kolec, na który Rick nabija się w momencie, jak tylko wejdziemy po drabinie. W zasadzie ani przez sekundę nie jesteśmy pewni, co zrobić i którą drogę wybrać. Rick może też strzelać i podkładać dynamity. Strzał zabije przeciwników, a dynamit zniszczy kamienie czy inne elementy blokujące drogę. I tutaj wiążą się z tym kolejne pułapki. Nierzadko kamienie, które wysadzamy, przesuwają się w naszą stronę, miażdżąc bohatera. Uczymy się tej zależności i dostajemy takie coś. Trzeba podłożyć dynamit, aby przesunąć blok, ale widać, że nie uda nam się przebiec z powrotem, aby uniknąć zmiażdżenia, bo zakładamy, że klocek prawdopodobnie się przesunie w prawo. Gra delikatnie sugeruje, że możemy przeskoczyć nad klockiem w wyrwie, która jest nieopodal, ale musiałby to być skok liczony na milimetry. Szanse wydają się niewielkie. Podstawiamy więc dynamit. Jeśli spróbujemy przeskoczyć w wyrwie, zginiemy od wybuchu dynamitu. Ucieczka oczywiście jest tutaj prawidłowym wyjściem, bo klocek owszem ruszy się, ale poleci w drugą stronę. Dodatkowo Rick może używać swojego kija, który uruchamia mechanizmy ukryte w ścianach, ale deweloperzy nie ułatwiają nam tutaj sprawy, bo nie są one oznaczone w żaden sposób. Czasami mechanizm może uruchomić strzał z pistoletu, ale radosne prucie na lewo i prawo szybko się kończy, bo Rick ma bardzo niewiele amunicji i dynamitów, więc w pewnym momencie stajemy przed sytuacją, w której trzeba zginąć, bo nie można pozbyć się przeciwników. Chciałbym powiedzieć, że trzeba planować tutaj kilka ekranów w przód, ale to nieprawda. Gracz nie ma takiej wiedzy, aby rozkminić, co będzie dalej. Jedyne rozwiązanie, aby przejść grę, to wykuć na blachę każdy jeden poziom i każdą jedną pułapkę. Gra miała otwarte zakończenie, które zapowiadało kolejną część. Rick powraca do Londynu, ale okazuje się, że ten został zaatakowany przez obcych. Co zrobi Rick Dangerous dalej? Sukces części pierwszej pozwolił twórcom zasiąść do części drugiej. Tym razem Rick Dangerous miał polecieć w kosmos. Gra ukazała się w 1990 roku na Commodore 64, Amstrad, Amigę, Atari ST i PC-ty. Ponownie wersja na 16-bitowe platformy posiadała dłuższe poziomy, ale i płynny scrolling, a wersja PC-towa nie straszyła już 4 albo 16 kolorami, ale pełną grafiką VGA, podobnie jak na Amidze. Intro pokazywało, jak Rick traci swój cenny kapelusz, odkrywając bujną blond czuprynę. Tym razem na Ricka czekało 5 poziomów. Wymyślny sadyzm twórców znalazł tutaj swoje ujście w jeszcze bardziej wymyślnych pułapkach, które czyhały na graczy. Dzięki zdolnemu koderowi, Dave'owi Pridmore'owi, system pułapek był o wiele bardziej wymyślny, a same pułapki mogły być o wiele bardziej złożone, co z lubością będzie wykorzystywane. Również cutscenki były dłuższe i bardziej animowane, choć nadal mówimy tutaj o niewielkim filmiku składającym się dosłownie z kilku klatek. Poprawie uległa oprawa.
o wiele bardziej bogata i pełna detali. W mojej opinii była to jedna z najładniejszych gier na Commodore 64 i z pamięci mogę przywołać jedynie jeden tytuł, który mógł konkurować z Rickiem Dangerousem 2. Twórcy dodali nawet niewielkie animacje, które działy się w tle. Na lodowej planecie były świetne rozbłyski, a na planecie leśnej w tle tańczyły niewielkie postacie. I jasne, składały się one dosłownie z 5 pikseli, ale w tamtym czasie to był fotorealizm. Gracz od razu mógł wybrać jeden z 4 poziomów, który chciał rozegrać, ale dopiero po ukończeniu 4 otwierał się poziom ostatni, czyli 5. Tym razem Rick też doczekał się końcowego bossa, Fat Guy'a, choć ten w części pierwszej się nie pojawiał, ale występował jedynie w komiksie dodawanym do pudełka. W tej części Rick nadal mógł strzelać, ale walenie kijem zamieniono na piąchę, a dynamit wymieniono na coś ciekawszego, mianowicie bombę czasową, którą można było też puścić ślizgiem w stronę przeciwnika czy pułapki. Dzięki temu gra doczekała się nowych i jeszcze bardziej sadystycznych zagadek. Pewnym ułatwieniem był niewielki znacznik, który pokazywał, gdzie Rick może uderzyć piąchą, aby wyłączyć pułapkę, choć i tutaj twórcy nie potrafili się powstrzymać i w jednym miejscu mamy 2 przełączniki i strzałka pokazuje prawy. Jeśli go uruchomimy, wystrzeli wycelowany w nas laser i tracimy życie. Prawidłowy przycisk jest po drugiej stronie ściany nieoznaczony strzałką. Sadyzm nad graczami wszedł właśnie w nową fazę. Nowością był też latający motorek, na którym Rick przelatywał część z poziomów. Gra kończyła się ucieczką Fat Guy'a do teleportu i wciąż było to zakończenie otwarte. Gdzie za 3. razem Rick miał trafić? Cóż, 3. część nigdy nie powstała, choć sami twórcy podzielili się kilkoma pomysłami. Simon chciał wysłać Ricka w czasie do czarno-białego świata, przypominającego słynne filmy z Humphreyem Bogartem. Terry obstawiał na świat wyjęty z filmów o potworach, gdzie Rick walczyłby z Drakulą, mumiami czy Frankensteinem. Niestety, gdzie ruszył dalej Rick, nigdy się nie dowiemy. W 1991 roku Terry przeprowadził się do Kalifornii, gdzie stworzył kolejną grę Danger Dan, która, jak twierdzi, miała elementy, które miał posiadać Rick 3. Simon również stworzył kolejną grę i ponownie o gościu z patykiem. Tym razem była to śmieszna, komiksowa gra Bubba and Sticks. Rick Dangerous nadal żyje we wspomnieniach. Fani wydali Rick Dangerous 2,5, który zawiera tylko jeden poziom. Pojawiła się konwersja nazwana X-Rick, dzięki któremu w Ricka mogli zagrać posiadacze PlayStation 2, GameCube'a i Xboxa. Oczywiście było to homebrew, a nie oficjalny port. Oficjalny port planowano na GameCube Advance, choć Core Design nie wyraziło zgody na użycie licencji z zupełnie nieznanego powodu. W 2020 roku Rick skończył 33 lata. Nadal nie widać ani nie słychać o próbach wskrzeszenia tego słynnego bohatera. Podejrzewam, że nigdy już nie poznamy dalszych losów Ricka i jego Nemesis, a szkoda. Była to jedna z tych niezapomnianych, fajnych gier, do których wracało się wiele razy. I na koniec ciekawostka. Rick Dangerous jest uważany za prawdziwego ojca Lara Croft. Choć Core Design nigdy tego nie zdementowało, w różnych publikacjach poświęconych Larze Rick Dangerous pojawia się często, a teoria, jakoby Rick niańczył małą Larę Croft, nadal jest żywa, choć z roku na rok coraz bardziej zapomniana.